Dzień drugi, pobudka przed 8. Idziemy na autobus, który nas zabierze do Halong Bay. Jesteśmy super mega wyspani, także ruszamy. Żegnamy się z przemiłym panem. Mieliśmy stycznie, dziękuję Aniu, z panem gospodarzem naszego hostelu. Hello, bye bye. Mogliśmy tutaj czekać w tym jeszcze, no ale dobra. Poranek na ulicy Fabrycznej. Mama Ej. O, kosz. No i wsiadamy. Mamusia już ma nie zmieści, a może się lekko się dociśnie i wszystko wyjdzie. Przed nami 3,5 godziny podróż świetnym autokarem z bardzo miłym panem przewodnikiem. Siadamy sobie właśnie się na drogę. Chyba buzi go nie udało. Krótka przerwa w podróży do Halong Bay. Tylko 30% słabe. Tak kupił smakołek. Jo, ogólnie paskudne. Pyszne, Suszone owoce. zdrowe. No ale trzeba spróbować. Moje wrażenia na temat jazdy tego pana. Nie da się tego opisać, trzeba to przeżyć. Ten pan jeździ jak szalony po prostu i boję się z nim jeździć. Rozmawiałam wczoraj z tymi Wietnamczykami, no i oni się pytają, co robimy dalej. No to Halong Bay, wiedzą co to. I powiedziałam, że chcemy wejść na Fansi Pan, czyli w sumie najwyższy szczyt Wietnamu, w całych Indowinach. Byli dosyć zdziwieni, więc zastanawia mnie, czy nie wiedzą, czy no nie wiem, ja źle może mówiłam, by na przykład jakiś człowiek z zagranicy powiedział, że chce wyjść na Łysy albo Łysy, to ja bym wiedziała, o co chodzi. Braki wiedzy o własnym kraju? Warte przemyślenia. Przyjechaliśmy do Halong Bay Harbor. Teraz czekamy na pana 10 minutek, płyniemy. Mam nadzieję, że nie to mówko. When love comes in, love comes in, To urocze jest. Wow, ale fajnie! Ale to super. Za drzwi? Czekamy? Wow, ale... Tak wygląda nasza koja. Nasze... Ja pokażę łazienkę. Nasza łazieneczka. Opowiedz nam, co przeżyłaś. Spokojnie. Spokojnie. No właśnie, przepraszam, właśnie takiej wielkości koralu. Ja, że takie, ale wiecie, kobiety trochę. Tak, nie to mężczyźni akurat. Living live z... Tak, Halong Bay. Halong Bay po polsku to jest Lądujący zatoka lądującego smoka. Legenda głosi, że sobie tutaj kiedyś wielki smok. Wielki smok biegnąc w stronę plaży zdrążył jakieś takie dolinki i takie rzeczy. Następnie potem skoczył do wody i zalał wszystkie dolinki i to co teraz widzimy to są pozostałości. Cały ten znajduje się około 3000 wysp, które zostały nazwane kształtów i od tego co przypominały miejscowej ludności, na przykład walczące koguty bądź też głowa człowieka. Wiesz co? Wybraliśmy takie ujęcie piękne.
Ogólnie wczoraj zapomniałem powiedzieć o tym, że jeden z Wietnamczyków powiedział mi o tej starej dzielnicy w mieście, że jest to szczęśliwa dzielnica. Mówi się, że jest tam 36 ulic, a 36 to jest szczęśliwa liczba w Wietnamie, natomiast nie jest to prawdą co do tej dzielnicy, bo tam tak naprawdę jest około 20 ulic, ale ludzie tak po prostu mówią. Piękno otaczające nasze urody wpłynęło na to, że Piotrek postanowił zostać youtuberem i żyć właśnie z opowiadania takich głupot. Vlogerem. Będzie jeździł, będzie opowiadał, będzie z tym żył. Piękne marzenie. Chciałam tylko powiedzieć, że no nie zarobi. Na obiad po raz pierwszy spróbuję takich oryginalnych wietnamskich sajgodek. No. Yes! Ale ty się pytał takie rzeczy. Jedziemy... Dzisiaj odcinamy się od Piotrusia. Jedziemy do jaskini. Jakiego Piotrusia? Do jaskini jedziemy. Hang Sung Sot. Piękna jaskinia, w bardzo szybkim tempie. Jaskinia króla Wikingów. Żółwia, który niesie na sobie cały ten filar. Na samej górze są symbole małp. Obok widzimy chyba morsa, są troszeczkę naciągane. Na suficie widzimy odbicia fal morskich, ponieważ woda zalewała te jaskinie przez długi okres. I tutaj jeszcze mamy gdzieś Happy Buddha. Maćku, nie przypomina Ci tej jaskini w Rumunii z efektami audiowizualnymi, które tam mogliśmy doświadczyć? Tu widzę, że chyba kicz będzie. Look like the finger. Some of you think it look like the cannon. And even some other tourists say not the cannon, not the finger. Jaskinia nas nie rzuciła na kolana. Nie urywam. Trzeba będzie znowu wypipkać. Czy wideo kręcimy? Ej, weź! Kajakujemy! Siemanko! Hello! Cześć! Pływamy sobie kajaczkami po Halong Bay. Halong Bay. Lunga Ba. Mamy 40 parę minut, żeby sobie popływać. Tak naprawdę to Zachód już przegapiliśmy, także możemy sobie po prostu popływać. Możemy sobie po prostu popływać. Będziemy się skończył pomysł, nic ciekawego nie ma do powiedzenia, także posiedzimy, po prostu pokomplementujemy. Pokomplementujemy, chciałem Widać, że powiedzieć. ten, no. Pokomplementujemy. komplementować to można kobietę. Lepiej wiesz, co będziemy robić. Czemu to się daje nagrywa? Dostałem! Nie wiem, co teraz zrobię. Bo się... Ała! To się podaje. Popływaliśmy na kajakach, wracamy teraz na swoją łódkę. Będzie jakieś przyjęcie, kolacja. Jesteśmy troszkę zmęczeni, ale było genialnie. Przepiękne widoki. Nie widać. Dzisiaj się zastanawialiśmy, dlaczego było zakaz kupowania alkoholu poza łodzią naszą tutaj. Nie wiedzieliśmy, gdzie przecież można takie coś kupić, nie? Więc zobaczyliśmy taką panią płynącą na tratwie, sprzedającą różne napoje i inne alkohole. Tempo mamy niesamowite, dopiero co wróciliśmy na pokład, a już nas zapraszają tutaj przez ten głośniczek na górny pokład na jakieś tea party. Lecimy.
So. Dzień czwarty, godzina 6 rano. Idziemy zobaczyć, czy uda nam się złapać zachód słońca. Nie wygląda to zbyt dobrze, no ale... Generalnie będzie wschód słońca. Jedziemy zobaczyć farmę... Peru. Oysters Farm. Czyli bardziej ostry. Podobno jest ciekawie, także zobaczymy. Dziś pierwszy raz od 3 dni jedliśmy śniadanie. Co prawda było to dość w europejskim stylu, ale smaczne. Zazwyczaj Azjaci na śniadanie jedzą zupę z nudlami. Wydaje mi się, że pani właśnie nam wytłumaczyła, jak powstają perły. Do ciała ostrygi dostaje się ziarenko piasku i to jest jej naturalna obrona. Mechanizm obronny, który nas otacza, to ziarno, żeby jej nie robiło krzywdy. Po paru latach, na przykład aż do 8 lat, jest gotowa perła, którą możemy sprzedać. Raz w miesiącu wyciągają te wszystkie ostrygi z wody i czyszczą je. Wycinają z jednej ostrygi membranę, którą tną na kawałki, następnie ją wkładają do innych ostryg razem z perłą i czekają, aż perła rośnie. You can see the produce really is shiny. Właśnie byłam świadkiem, jak pani pocięła sobie ostrygę, żeby wydobyć z niej perłę. Wow, fajnie. Ogólnie w grupie nastąpił bojkot, ponieważ to wygląda tak, jakby wziąć człowieka, pociąć go na kawałki człowieka włożyć do innych ludzi w celu tego, żeby coś urosło w nich cennego, potem ich zabić i sprzedać. Bojkotujemy. Każda z tych perełek to jest jedna zabita ostryga. To wygląda jak cmentarz ostryg. Sentencja na dziś. Perły przed wieprze. Pogoda dziś nie dopisuje za bardzo, troszkę tak jest chłodnie i kropi deszcz. Idziemy teraz na zajęcia z gotowania. Pokażą nam, jak gotują się po azjatycku. Czas na cooking class. O kurde, to się zrymowało. Tak, właśnie nabyliśmy wiedzę potrzebną do poślubienia Wietnamczyka, ponieważ przed ślubem każda wietnamska dziewczyna przechodzi test zrobienia saigonek, więc zaraz sprawdzimy, czy Bartek zdałby taki test i mógłby poślubić jakiegoś Wietnamczyka. Past. Tak, nie chcesz, żeby to wpadło do wody, a ciągniesz mnie do największej wody. Let me show you something. It's all yours. And this'll all be mine? All ours. The new land, new hope. Everything the light touches. We're saying goodbye to the boat. Dopłynęliśmy do lądu, wsiadamy na mniejszą łódkę, idziemy do autobusu, który nas zawiezie z powrotem do Hanoi. 3,5 godziny spania przed nami. Po 40 minutach czekania ruszyliśmy w końcu busem w drogę powrotną do Hanoi. Znów przerwa w fantastycznie nudnym miejscu. Jest kogut. Wreszcie wysiadamy z autobusu w Hanoi. Aura się troszeczkę zepsuła. Yeah, this one, thank you. O, ale to był długi przejazd. Teraz mamy 5 godzin przerwy w Hanoi. Ale mamy ruch dzisiaj. Tylko się z plecakami przebić prosto przez tą ulicę. Trochę się przykorkowało.
Potem przed chwilą zjedliśmy grill, w którym były robaki. Znaczy robaki były z masła i ogólnie doszliśmy do wniosku, że Chińczycy nie są grubi, ponieważ mają tasiemce z tych robaków z masła. Ania wiedziała, Bartek wiedział, mi nie powiedzieli o tym, że w maśle są robaki, które potem smażyliśmy i jedliśmy. Chciałam sprostować. Tak naprawdę ten robal zjedli się, ale wiedziałam, że nie będę tych ciastka szyć. W maśle były tylko takie małe jajeczka. Zjedliśmy pyszne barbecue. Rozstaliśmy się z naszą koleżanką, nazywała się Sabrina, tam Pożegnaliśmy się z nią tak jakoś 2 godziny temu. To jest magia telewizji, Ania. Magia telewizji. Magia telewizji kłamie. Idziemy kupić jakieś sportki dla Piotrka. I dla mnie. I dla Ani. Jeszcze muszę kupić sobie bak taki na... I bak, żeby go nie zalało wodą. I okulary przeciwsłoneczne. I okulary przeciwsłoneczne. Przecież pada. Siedliśmy sobie w bardzo klimatycznej knajpce. Nawet przyjdziemy do autobusu do Sapy. Szybko coś zjemy, toaleta i lecimy. Plan jest taki, że zabukowaliśmy autobus o 21:30, który nas zabierze do miejscowości Sapa, która jest położona w górach. Tam będziemy o 4 nad ranem, więc nie bardzo jeszcze wiemy, co ze sobą zrobimy. Później będziemy chcieli znaleźć jakichś miejscowych, którzy nas przenocują i ogarnąć sobie, zorganizować sobie jakoś wyjście na najwyższy szczyt gór. Kolejny trik, jak chcesz, żeby hotel znalazł ciebie, znaczy, że ubierzesz duży plecak turystyczny i chodzisz po Hanoi. Jak debil. Dobra, zmierzamy właśnie za panem w stronę naszego busa do Sapa. On nas prowadzi skuterkiem. Mam nadzieję, że pan mówi prawdę i że faktycznie ten busik nas zabierze do większego busika. Startowamy ten busik. Mam nadzieję, że nikt nie zginie, bo jedzie jak wariant. Motor, autobus, busik i teraz do autobusu mam nadzieję, że już do końcowego usiądziemy. Nasz autobus spóźnia się już jakieś 15 minut, czekamy już jakieś 25 minut, ale... Nieprawda, Piotrek. Nieprawda. A podobno w Wietnamie ludzie się spóźniają i nie szanują czasu. Czekamy już 45 minut. No, właśnie. No pochap. Trafił nam się taki kuszetkowy autobus. Wygląda to tak. Krótkie są te miejsca, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dziękujemy bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Mamy nadzieję, że się wam podobał. Jeśli tak, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie. Cześć!